Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Platanowe Czwartki. Dzisiaj ostatnia z aplikacji, która jest uruchamiana na serwerze aplikacji Platan, czyli Platan Fax Server. Aplikacja, która zastępuje do tej pory używane klasyczne urządzenia faksowe, analogowe do transmisji faksowej. Generalnie transmisja, która jest już mało popularna. Najczęściej korzystają z niej instytucje administracji publicznej, sądy, prokuratury, urzędy. W organizacjach prywatnych raczej już tej technologii przesyłania faksów nie stosujemy. Natomiast jeżeli jest taka potrzeba, doskonałym rozwiązaniem będzie fax server, który został przygotowany przez Platana. To urządzenie jest zaimplementowane jako kolejna aplikacja w serwerze aplikacji Platan. Aby móc korzystać z usługi Platan Fax Server, trzeba w serwerze aplikacji Platan wykupić licencję. Podstawowa licencja, ta startowa, to jest na 2 konta faksowe, czyli dla, załóżmy, 2 działów, dla 2 odrębnych numerów będziemy mogli z takiej transmisji faksowej korzystać. Zanim przejdziemy do konfiguracji fax serwera, pokażę, jak skonfigurować centralę do współpracy z oprogramowaniem Platan Fax Server. Oczywiście Platan Fax Server może pracować na bezpośrednim koncie VoIP-owym operatora VoIP-owego, czyli możemy tutaj bezpośrednio konto operatorskie podłączyć i z niego korzystać. Natomiast jeżeli jest to cała usługa SIP-trunkowa, jedno konto z wieloma DDI-ami, no to w tym momencie całą transmisję linii miejskich przesyłamy na schemat dzwonienia. Tak jak w poprzednich naszych spotkaniach, cały ruch kieruje na schemat dzwonienia, schemat główny, a w schemacie głównym ustawiłem dodatkowo numer wewnętrzny, na który będą kierowane połączenie, kiedy centrala telefoniczna, kiedy serwer telekomunikacyjny wykryje, że jest to transmisja faksowa. W związku z tym, że Platan Fax Server jest urządzeniem pracującym w technologii VoIP-owej, a najlepszym sposobem transmisji, jeżeli chodzi o sygnalizację VoIP, jest korzystanie ze standardu T38, czyli zamiany jakby strumienia czy medium transmisji z audio na image, czyli że będziemy przesyłali obraz, jest skorzystanie ze standardu T38, który umożliwia tą transmisję w technologii VoIP-owej. W związku z tym w serwerze Platana należy wykupić licencję na obsługę standardu T38 na kanały, czyli na liczbę jednoczesnych transmisji w standardzie T38. Następnym krokiem jest utworzenie abonenta wewnętrznego VoIP. W moim przypadku utworzyłem abonenta wewnętrznego VoIP, który mogę opisać jako fax. On odpowiednio ma login, ma hasło i ma włączoną obsługę standardu T38, tak aby właśnie skomunikował się z serwerem aplikacji Platan. Mając te dane, zaakceptuję zmiany, które przed chwilą wprowadziłem. Mając te dane, możemy przejść do konfiguracji serwera aplikacji Platan, a w szczególności aplikacji Platan Fax Server. Przy pierwszym uruchomieniu przechodzimy do Platan Fax Server i musimy automatycznie od razu zdefiniować nowego administratora, czyli osobę, która będzie miała uprawnienia do zarządzania użytkownikami, kontami faksowymi w serwerze aplikacji Platan w tej aplikacji. Podajemy adres mailowy.
hasło, które musi mieć co najmniej 8 znaków, musi zawierać litery, cyfry i znaki specjalne. No i imię i nazwisko. Tworzymy takie konto. Administrator został utworzony, w związku z tym możemy się połączyć z PlatanFax serwerem. Tutaj loginem jest adres mailowy. Logujemy się do tego serwera. Po poprawnym zalogowaniu możemy od razu dodać nowe konta faksowe, ale dla poprawności w pierwszej kolejności omówimy sobie kwestię ustawień. W ustawieniach możemy wpisać nazwę, w ustawieniach ogólnych nazwę serwera, Platanowe Czwartki. Zaktualizuj i następnie możemy wybrać profil SIP. Profil SIP zależy od operatora, z którym współpracujemy. Profil SIP pierwszy należy do współpracy z Platanem i innymi operatorami VoIP-owymi, natomiast profil SIP jest dedykowany do współpracy z operatorem DIT. To są jedyne elementy do ustawienia w menu ustawienia. W parametrach narzędzia możemy pobrać logi, które będą tworzone w fax serwerze. Przejdźmy wobec tego do utworzenia konta faksowego, czyli połączenia pomiędzy fax serwerem a naszym abonentem wewnętrznym w serwerze Proxima. Dodajemy nowe konto, aktywujemy je, nadajemy nazwę, na przykład handlowy, czyli to będzie konto, którym będą posługiwali się użytkownicy działu handlowego. Numer, możemy tutaj przypisać numer wiodący, na przykład dla transmisji faksowej, który później będzie wyświetlany w nagłówku. Załóżmy 58 682 47 68. Ilość miejsca, który będzie przeznaczony na przechowywanie otrzymanych i wysłanych faksów. Domyślnie jest to najmniejsza wartość 5 GB, natomiast możemy maksymalnie na jedno konto przydzielić do 100 GB. Czy po zapełnieniu tego miejsca system ma automatycznie usuwać najstarsze faksy i definiujemy konto SIP-owe, czyli adres IP, do którego będziemy logowali to konto. W moim przypadku jest to karta VoIP-owa na adresie 192 168 050 port 5, port komunikacyjny 5060, nazwa użytkownika 50, hasło i prefiks, czyli w przypadku, kiedy wyjście na miasto jest zerem, a nie chcemy, żeby przy wysyłaniu faksów użytkownicy to zero musieli dobijać, możemy wpisać od razu, że system automatycznie sam będzie dobijał prefiks wyjścia na miasto. Następnie czas ponownej rejestracji tego konta VoIP-owego z innych ustawień, czy numer będzie w polu kontakt. W przypadku połączenia z serwerami Platan tą opcję zostawiamy odznaczoną. Jaki typ transmisji faksowej będziemy używali? Będziemy używali T30, standardu T38, bez wysyłania opcji Reinvite przy fakcie przychodzącym. Tworzymy takie konto. Po utworzeniu tego konta, jeżeli przejdziemy do kont faksowych, za chwileczkę powinniśmy otrzymać informację o statusie połączenia takiego konta faksowego. W kolumnach definicji konta faksowego widzimy, że możemy jeszcze zdefiniować adres e-mail tego konta, włączyć opcję fax to mail oraz email to fax, czyli
W momencie, kiedy dane konto faksowe będzie miało zdefiniowany adres e-mail, to wówczas połączenia czy transmisje odebranych faksów będą mogły być wysyłane do użytkowników na ich skrzynki mailowe i w drugą stronę ci użytkownicy za pomocą wiadomości e-mail będą mogli wysłać wiadomość do serwera faksów z żądaniem wysłania wiadomości. W międzyczasie status zmienił nam się na zieloną kropeczkę, czyli mamy w tym momencie status zarejestrowany. Skoro mamy już konto faksowe, możemy zdefiniować użytkowników. Jest zdefiniowany administrator, możemy dodać sobie kolejnego użytkownika. Nadajemy mu hasło. Powtarzamy. I dodatkowo możemy ustalić, czy to będzie użytkownik, nadzorca, czy administrator całego systemu. Załóżmy, że Jan Kowalski będzie tylko i wyłącznie użytkownikiem. Będąc przy użytkownikach, możemy nadać im uprawnienia. Możemy nadać im uprawnienie do korzystania z kont faksowych. Mamy zdefiniowane jedno konto, wobec tego przypisuję sobie w tym momencie, że będę korzystał z konta faksowego handlowy i jakie na tym koncie faksowym mam uprawnienia. Mam uprawnienie do wysyłania faksów przez stronę internetową, do wysyłania faksów przez e-mail. Mogę mieć uprawnienie do usuwania faksów wysłanych. W przypadku odebranych faksów, czy mam uprawnienie do odbierania i czy te odebrane faksy będą kierowane do mnie na skrzynkę mailową. Oczywiście, jeżeli wszystko dotyczy to tego konta faksowego handlowy. Utwórz. W tym momencie użytkownik Tomasz Jaroszewski ma wszystkie uprawnienia do konta faksowego handlowy. Mając te uprawnienia, mogę przystąpić do próby wysłania faksu. Konta faksowe, handlowy, nowy faks. Podaję numery odbiorców. Numerami odbiorców mogą być tylko cyfry. Cyfry czy numery mają być oddzielone przecinkami, średnikami lub każdy numer w nowej linii i przy pomocy jednej operacji mogę maksymalnie dany faks wysłać na 50 numerów. Wielką zaletą Platan Fax Serwera jest różnorodność formatów plików, przy pomocy których możemy wysłać faks. Mogą być to office'owe dokumenty DOC z rozszerzeniem DOC bądź DOCX, Excelowe, XLS, XLSX, OpenOffice'owe, ODS, ODT, jak również pliki graficzne JPG, JPEG, PNG, TIFF, jak również oczywiście PDF. Także wszystkie te formaty będą możliwe, czy wszystkie dokumenty przygotowane w tych formatach będą mogły być wysłane jako transmisja faksowa. Ja na potrzeby naszej prezentacji przygotowałem dwa dokumenty. Dokument w postaci DOCX i PDF. Wyślemy teraz DOCX-a. Na numer wyślemy go do Platana na numer 58 555 8801, czyli bez prefiksu wyjścia na miasto. System sam doda to 0. Klikam Utwórz. Faks został utworzony i oczekuję na wysłanie. I teraz w oknie faksy wysłane będziemy widzieli status
oczekiwania na transmisję. Jednocześnie w monitorze abonentów chociażby zaobserwujemy w momencie, kiedy rozpocznie się transmisja, że dany faks jest kierowany do wysłania. W tym momencie jest już proces. Standardowo w trakcie prezentacji pojawiają się drobne kłopoty, czyli jeszcze raz spróbujemy wysłać w takim układzie. Nowy faks 58 555 8801. Dodaję jeszcze raz. Utwórz. Konta wysłane. Mamy wysyłanie, więc sprawdźmy, czy widzimy zajęcie linii miejskich. Mamy, że linia miejska Wojpowa zajęta, czyli nastąpiło zestawienie połączenia. Jak widać, transmisja zakończona z powodzeniem. No to w tym momencie pozwolę sobie pokazać, czy ta transmisja faktycznie się powiodła. Mamy z numeru dzisiaj 25 maja o godzinie 10:26. Pobieramy. Widzimy nagłówek, czyli ten numer, który przypisaliśmy, którym się identyfikuje faks przychodzący, i widzimy treść tej wiadomości. Jest tutaj napisane: proszę nie odpowiadać, ze względu na to, że na skrzynki mailowe przyszła informacja do działu handlowego z informacją właśnie, że jest nowa wiadomość. Ja może sobie też to pozwolę pokazać. Muszę otworzyć skrzynkę mailową. Jedną chwilę. O, tak. Pokażę tą wiadomość mailową. Ona przyszła do Platana z informacją, że odebrano transmisję faksową w czwartek 25 o 10:27 i jako załącznik mamy informację tej wiadomości faksowej. A jak w takim układzie wysłać wiadomość przy pomocy skrzynki mailowej? W naszym platanowym urządzeniu mamy zdefiniowany adres mailowy dla skrzynki faksowej. Nie zrobiłem tego przy handlowym. W fax serwerze naszym platanowym mamy w ustawieniach konta faksowego handlowym możliwość zdefiniowania klienta mailowego, z którego będą przychodziły wiadomości mailowe, jak również adres mailowy, na który będziemy wysyłać wiadomości, aby zostały przez to konto faksowe wysłane. Nie mam w tej chwili wolnego konta, tak żeby zdefiniować tutaj to konto mailowe. Wobec tego pozwolę sobie korzystać w formie nawet odpowiedzi na tego maila, którego otrzymałem, i wysłać wiadomość. Czyli klikam odpowiedz. Odpowiedz jest realizowany na konto faksowe i aby transmisja się powiodła, ważne jest, aby w temacie wprowadzić numer, na który chcemy wysłać tą wiadomość, czyli w temacie wpisujemy numer 58 682 47. Tam był podany znacznik 68, natomiast ja wyślę na numer główny wiodący, tak aby zadziałał schemat dzwonienia i po wykryciu na schemacie dzwonienia, żeby ta transmisja dotarła do abonenta wewnętrznego. Czyli w temacie podajemy numer, na który chcemy wysłać wiadomość faksową i dodajemy załącznik. Tym razem dodamy wiadomość w PDF-ie. Tutaj również mogą być to te wszystkie formaty i wysyłam tą wiadomość. W tym momencie na koncie faksowym Platana faksy wysłane. Jak tylko mail dotrze do fax serwera, pojawi się informacja o tym, że zostało wysłane żądanie wysłania wiadomości faksowej i ta transmisja się rozpocznie. W tej chwili się to właśnie pojawiło. Proszę zwrócić uwagę. Użytkownik, numer odbiorcy, oczekiwanie. W jaki sposób ten faks
dotarł do fax serwera e-mail to fax. Pozostałe przypadki był to web to fax i w tej chwili jest oczekiwanie na wysłanie. W momencie, kiedy rozpocznie się transmisja, przejdę do centrali, aby zobaczyć, czy poprawnie zostanie rozpoznane to połączenie jako faksowe, czyli w momencie, kiedy trafi na schemat dzwonienia, czy to połączenie zostanie skierowane do abonenta wewnętrznego 50, który jest naszym urządzeniem faksowym. Mamy w tej chwili proces, więc przełączam się na centralę abonenci i tu powinienem zaobserwować, że połączenie przychodzące będzie trafiało do abonenta 50, czyli tutaj schemat rozpoznał połączenie z linii faksowej 58 555 8801, czyli tej platanowej. Połączenie przychodzące jest kierowane do abonenta 50 w tej chwili. W koncie faksowym, tym zdefiniowanym na potrzeby naszego szkolenia, widzimy, że w tej chwili jest proces odbierania wiadomości faksowej, czyli faksy odebrane z numeru faksowego platana. Niestety nastąpił jakiś błąd transmisji, wobec tego również na skrzynce mailowej otrzymamy informację o tym, że nam się to nie udało. Wobec tego wyślemy jeszcze raz, spróbuję wysłać jeszcze raz tą wiadomość. Ponownie wyślij tą wiadomość na numer 58, dobrze, tu się zgadza, wobec tego wysyłam jeszcze raz tą wiadomość na numer mojego urządzenia faksowego i za chwileczkę powinniśmy mieć ponowienie tej transmisji i mam nadzieję, że już tym razem to połączenie powinno dojść do skutku. Transmisje faksowe niestety nie były najskuteczniejszym elementem połączeniowym, różne rzeczy się zdarzały. W analogowych urządzeniach chociażby papier się zacinał, czy jakieś inne rzeczy się niedobre działy. Niemniej jest to metoda uznawana za najbardziej wiarygodną, czyli podpisy złożone na dokumencie przesłanym drogą faksową uznawane są jako prawdziwe. Czekamy w tej chwili na zestawienie ponowne połączenia. W tej chwili jest ten proces. I tym razem transmisja zakończyła się z wynikiem pozytywnym. Możemy pobrać tą wiadomość i również ją odczytać. Jak widać, nagłówek wskazuje, z jakiego numeru został ten faks nadany. Jeżeli mamy wielostronicowe wiadomości, to oczywiście też jako jeden dokument wielostronicowy przy pomocy tego urządzenia faksowego możemy nadawać i wysyłać. Oprócz nadawania, wysyłania faksów, jeżeli potrzebujemy zarchiwizować wiadomości faksowe, możemy wykonać archiwum faksów odebranych, możemy wykonać archiwum faksów wysłanych i zapisać je jako backup do wcześniejszego czy późniejszego wykorzystania. Możemy również sprawdzić faksy usunięte, wysłane i odebrane i tutaj administrator, jeżeli ja w tej chwili usunę wiadomość, to administrator w faksach odebranych, usuniętych będzie widział to, który z użytkowników, czyli uprawnieniami do usuwania mają nadzorcy, będzie widział, kto dany faks usunął. W raporcie czy w informacjach fax serwera mamy możliwość dotarcia do tej wiadomości. Mamy raportu z faksów wysłanych, możemy utworzyć nowy raport dla konkretnych użytkowników, dla wszystkich użytkowników w wybranym przedziale dat. Utwórz. Raport jest w tej chwili tworzony i po utworzeniu będzie można go pobrać. To są elementy, które możemy wykonywać przy pomocy tego oprogramowania zastępującego urządzenia klasyczne faksowe. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to zachęcam do zadawania. Tutaj widzę, że pojawił się komentarz, że prawdziwym urządzeniem
którym dokonywało się transmisji tekstowej, to był dalekopis. No to już bardzo zamieszne czasy, ale myślę, że niedługo my tak samo, czy nasze może dzieci bądź wnuki tak będą mówiły właśnie o transmisji faksowej. Raport faksów wysłanych został przygotowany, możemy go pobrać i w formie pliku Excelowego pojawia się informacja o jaki użytkownik, na jakie numery, kiedy dokonywał transmisji. W ten sposób pracuje to ostatnie oprogramowanie, które umieściliśmy w serwerze aplikacji Platan. Czy macie Państwo może jakieś pytania? Nie ma tutaj ograniczenia, jeżeli chodzi o ilość użytkowników przypisanych do jednego konta faksowego. Tutaj wszyscy użytkownicy, cała organizacja może korzystać z jednego konta faksowego. Oprogramowanie jest przygotowane w ten sposób, że trzyma kolejkę, czyli pierwszy faks wysłany od jednego użytkownika, kolejne, które będą wysyłane, będą ustawiane w kolejce. Także tutaj nie ma ograniczenia, jeżeli chodzi o liczbę użytkowników przypisanych do jednego konta faksowego. Czyli cała organizacja może na przykład odbierać mailowo wiadomości przychodzące faksowe. Jedyne, co Platan tutaj ogranicza, no to tak naprawdę liczbę kont faksowych, które na jednym serwerze aplikacji można stworzyć. Maksymalnie 10 kont faksowych jeden serwer aplikacji obsługuje. Startowa licencja jest na 2 konta faksowe, później już pojedynczo do 10 można dodawać kolejne konta faksowe. Jeżeli nie ma więcej pytań, to dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejny Platanowy Czwartek. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia, do usłyszenia.